Siemanko, witam serdecznie z nadmorskiego kurortu. Nazywa się, czekajcie. Punta do Oro. Dokładnie tak. Zatrzymałem się w resorcie Dev Ocean, Mozambik. Powiem wam, że jest świetne. Jak nie widzieliście w poprzednim odcinku, to zobaczcie, a jak nie, to może później się jeszcze uda wam pokazać. Idę właśnie zobaczyć, co tutaj ma do zaproponowania ta miejscowość. W sumie powiedziałem nadmorskiego, w sumie tutaj nie wiem, czy można powiedzieć nadmorskie, skoro tu jest Ocean Indyjski. Ale właśnie tak mówię. Ciężko mi powiedzieć. Nie chciałem kogoś w błąd wprowadzić, bo to nie może. No, zaraz wam pokażę, co to jest. Ludzie przyjeżdżają tutaj przeważnie na to, żeby nurkować. Piękne rafy koralowe tutaj są podobno. Jest bardzo dużo szkółek z nurkowaniem. Czy będę to robił? Nie wiem. Jak na razie 50-50. No, ale zaraz się okaże. Najpierw pokażę wam, co tutaj jest fajnego. Ludzie tutaj przyjeżdżają też imprezować. Imprezować, dobrze się bawić. Dużo tutaj przyjeżdża też z RPA, bo jesteśmy przy samej granicy z RPA. Praktycznie jak będę szedł plażą, to już jest wejście do RPA. Tak to wygląda. Ciekawe, czy jest jakoś odgrodzone. No, jeszcze nie doszedłem nawet do plaży. Już możecie zobaczyć pierwsze miejsca, pierwsze szkółki nurkowania. Ale to jest klimacik. Pranie się suszy przy drodze. Piasek taki kurzy się tak, że szok jak gdzieś tylko jedzie, ale pranie się na ostro suszy, no co tam. No i to do tego miejsca właśnie, gdzie wszystko się zaczyna. Mam tu od swojego hotelu jakieś 200 metrów. Petarda. Jakaś impreza. O Budda. Tak to wygląda. Kłady sobie można to wynająć, jak mówiłem wam wcześniej. O klimacie ogólnie jest tu naprawdę super. Taki nadmorski, turystyczny. Ja lubię takie klimaty. A na chwilę się przenosicie tak jakby gdzie indziej po prostu. Pamiątki oczywiście wszędzie. Normalna sprawa. Hello. Kurde, tu sobie wziąć domki, to klasa. Przy samym morzu. Szkoda, że tego nie widziałem. Albo może tego nie było na bookingu nawet. Bo bardzo mało było miejsc na bookingu, chyba tylko 5 czy 6. Ten domek na domku po prostu. Wszystkie z widokiem. A ja wziąłem na jakieś zadupiu. Dobra, pamiętajcie o tym, że jak będziecie tutaj jechać, nie rezerwujcie nic wcześniej, tylko po prostu przyjedźcie i na miejscu szukajcie dopiero. No, na pewno jest dużo miejsc. O, zakopali się. Z takimi uliczkami sobie spacerujecie. Pójdę jeszcze w ogóle zobaczyć zaraz do centrum, tam gdzie przyjechałem. Żeby tam zobaczyć, co tam jeszcze jest, żeby wam pokazać, żebyście mieli pełny obraz tego, jak wygląda w tej miejscowości. Może nie pełny, ale takie zbliżone. No do pełnego to pewnie daleko. Były na balach pobudowane. Chciałbym tutaj sobie kupić ozdobną butelkę Coca-Coli do pokoju. Dziwny pomysł. Ale zauważyłem, że mają też spodnie w słonie. Typowy tajski klimacik. Każdy turysta nowy, kto przyjeżdża, kupuje spodnie w słonie. Nigdy nie miałem. Od razu podkreślam.
Jadę do centrum i to zobaczyć coś ciekawego. Właściciel hotelu mówił mi, że tutaj są takie pyszne, cytrynowe napoje gdzieś. Ciekawe gdzie to jest. Ale klimacik dobry, jak na jakichś Karaibach. W sumie poza tym targiem, który tutaj jest, to nie ma nic takiego ciekawego. Jadę zobaczyć co tam się dzieje przy plaży teraz. A jutro rano jeszcze pójdę na tą drugą stronę, bo to jest taka góra. W ogóle jutro przelecę tam dronem, to zobaczycie jak to wygląda. Tylko... O, dzisiaj już trochę za późno. Lepiej to zrobić jutro. Tak się zdenerwowałem dzisiaj z tym powerbankiem, co mi zginął. Masakra. Teraz idę na plaży, nie mam nawet jak podładować telefonu, a zaraz mi padnie. No ale trudno, chcę zobaczyć co tu się dzieje. Nie dzieje się kompletnie nic. Nie tego się trochę spodziewałem, przyznam szczerze. Myślałem, że jednak będzie trochę tych młodych ludzi tutaj przy plaży, w tych barach. Że coś będzie, jakaś muzyczka i tak dalej. No muzyczka gra, ale ludzi nie ma. No, czyli to jest takie bardziej totalnie już chillowe miejsce, żeby po prostu przyjechać i się wyluzować. Ale tak wam mówię, no mi tu bardzo przypomina takie karaibskie klimaty. No, jest zdecydowanie inaczej niż wszędzie indziej widziałem, jak na razie w Afryce. Spoko, podoba mi się. Siemanko w kolejnym dniu. Witam serdecznie, ja już po treningu. No, na początku powiem tyle. Wbijajcie na SFD. Polecam bardzo białko wojownika. Idealnie zda się na prezent na święta. Także bardzo, bardzo polecam. W ogóle od nowego roku ruszamy z nowymi produktami. Bardzo jestem zadowolony ze współpracy z SFD. Jeśli chcecie kupić jeszcze takie inne produkty, na hasło PAJAK10 SFD macie zniżkę 10% na zakupy online. Także bardzo serdecznie polecam. Kolejną sprawą jest to, że właśnie się dowiedziałem, że mogę mieć jutro problem wlecieć do Ugandy. Mam załatwioną wizę East African Visa. No i tam jest coś napisane, że chyba muszę najpierw wlecieć do Kenii, a z Kenii dopiero mogę do Ugandy. Bo ta wiza obejmuje 3 kraje. Kenię, Ugandę i Ruandę. No ale do Kenii nie planowałem lecieć, tylko prosto do Ruandy. Myślałem, jak jest na 3 kraje. No to jest na 3 kraje. No ale okazało się, że wystawiła ją Kenia. I chyba muszę prawdopodobnie pojechać do Kenii, żeby dostać do paszportu nalepkę i wtedy mogę sobie polecieć do Ruandy. I mam ciężką rozkminkę. Sprawdzałem teraz wizę bezpośrednio do Ruandy, którą załatwiałem 24 godziny. Czekajcie, mu się coś włączyło. To taka wiza kosztuje $370. Jakieś kosmiczne stawki mi naliczyli, nie wiem dlaczego. I muszę coś kombinować. Po prostu chyba na przypał polecę na lotnisko i spróbuję. Albo się uda, albo się nie uda. Jak się nie uda, to kupię nowy bilet. Bo nie mam wyjścia. Mam straszną rozkminę. Z jednej strony, jeśli zaryzykuję, no to jest 10%, że mi się uda. I wtedy będę musiał kupić dodatkowy bilet do Nairobi. I z Nairobi będę musiał kupić później do stolicy Ugandy. Czyli Nairobi jest w Kenii. Druga sprawa jest, teraz sprawdziłem bilety, mógłbym polecieć dzisiaj i jak polecę dzisiaj, to no, dzisiaj dolecę do Johannesburga wieczorem, przespałbym się na lotnisku i jutro rano mam do Nairobi, z Nairobi dalej i on kosztuje 1500 zł. Jeśli zaryzykuję, to stracę jakieś 2500 zł. Jeśli się nie uda. No, ale jeśli się uda, to nie stracę nic. Mam taką rozkwinkę w głowie, że masakra co zrobić. Bo z jednej strony no jest napisane na stronie, że muszę lecieć do kraju, który wydał tą wizę, że wiza jest na 3 kraje, ale muszą mi oni wkleić właśnie w kraju, w którym przylatuję. Ale z drugiej strony to jest Afryka. I tam napisane jest na tym, że port, w którym przylatuję, should be Kenia, czyli że powinien być w Kenii. Ale nie jest napisane, że must be, że musi być w Kenii. I teraz tak normalnie kminie w głowie. Szok. Chyba po prostu się spakuję, pojadę, wrócę do Maputo, do stolicy i chyba spróbuję kupić te loty i polecieć dzisiaj już. To jednak za dużo pieniędzy. Ja strasznie lubię tracić pieniądze na głupoty. A to jest jak ruletka trochę.
Albo się uda, albo się nie uda. No i zamiast siedzieć teraz elegancko na plaży, po to po co tu przyjechałem, piję sobie zimną koronkę albo jakieś lokalne piwko i się relaksować. Od rana mam nerwy, ale w podróżach tak bywa. Nerwy ze względu na to, że po pierwsze nie wiem, czy mnie wpuszczą jutro do samolotu. I wam mówiłem przed chwilą o tym, że dobra, ryzykuję. Ale stwierdziłem, dobra, kupuję bilety, nie będę ryzykował. Znalazłem podejrzanie tanio. No i tu się zaczynają przygody, pamiętajcie. Kupiłem bilet, dokładnie jutro z Johannesburga do Nairobi, z Nairobi, no tam do Ugandy. I co? Jak to u mnie bywa? I się zdarzyło już nie pierwszy raz. Kupiłem na styczeń, zamiast na grudzień. Na szczęście dało się anulować. I tak 200 zł straciłem za to, że wiecie, był czas do 12 godzin anulować, ale straciłem tam jakąś prowizję i stwierdziłem, może tak miało być. Nie zmieniam nic. Jadę normalnie dzisiaj busem do stolicy. W sumie za niedługo się zbieram. Później nocka przy lotnisku i rano próbuję. Aha, rano lecę do Johannesburga i później próbuję wsiąść do samolotu, który leci do Ugandy. Albo się uda, będę miał szczęście, albo się nie uda i stracę dużo pieniędzy. A jeszcze na koniec, przed wyjazdem stąd, zanim będę szukał busa, idę sobie tutaj zjeść trzeci raz. Takie dobre jedzenie jest. Polecam wam tą miejscówkę, jak tutaj będziecie. Wiecie co? Teraz się siedzę i tak myślę, walić to, dam radę jakoś. Małe piwko. Na wyluzowanie trochę sprawy, żeby się nie przejmować za bardzo. Ja myślę, że mam takie szczęście, że mi się uda. A jak się nie uda, to się zdenerwuję, ale co? Kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Będę próbował, żeby się udało. Będę chciał się dostać jutro do Ugandy. I trzymajcie mocno kciuki, żebym tam był. Bo jak będziecie oglądać ten odcinek, to już muszę być w Ugandzie. Bo mam naprawdę świetny plan na Ugandę. I chciałbym wam pokazać wszystko to, co mam zaplanowane. O, idę do centrum i mam nadzieję, że jakikolwiek będzie. Widzę, że tu ludzie siedzą w jakimś busie. Ciekawe, ile będę czekał. Okazało się, że przy złych byłem. Ziomek mi pomaga dotrzeć. Ciekawe, ile będzie trzeba czekać. Jak się nie zbiera 19 osób, to nie pojedzie. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że na każdym kroku tutaj przekręcają ludzi, szczególnie turystów. Jak wczoraj w odcinku miałem problemy, że parę razy mnie chcieli po prostu naciągnąć na pieniądze, dużo więcej. Właśnie się zastanawiałem, czy naprawdę 400 trzeba zapłacić za busa, że tu dojechać. I co? Naliczyli mi podwójnie, bo dzisiaj jakoś płacę do Maputo 200, czyli połowę tego, co zapłaciłem wczoraj. Masakra. No i dobra, wróciłem z powrotem do Maputo. Jakoś się w miarę spoko jechało. Posadzili mnie z przodu, także był wypas. No i teraz mam w sumie bardzo dużo czasu. Także idę na jakiś obiad, a później już pojadę do hotelu po prostu i będę zamulał w hotelu. Jutro o 5 trzeba wstać. No chyba, że coś akurat wymyślę jeszcze, jak będę teraz jadł, to wtedy spoko. A na razie czas jeść. O, tu jest jakaś restauracja, akurat dobrze wygląda. I naprzeciwko stoją tuk-tuki, to później mnie zawiozą elegancko do hotelu. Znaczy hotelu, do guest house'u, nie hotelu. Bo przy lotnisku akurat nie wiem, na bookingu nie było za wiele. Jedna oferta tylko była jakiegoś takiego bardzo słabego tego, ale zobaczymy, jak przyjadę na miejsce, zobaczymy, jak będzie wyglądało. No i jadę na lotnisko za 20 zł, znaczy prawie na lotnisko. Bardzo blisko lotniska. Zjadłem dobry obiadek, kawka wypita, z Alą moją kochaną pogadałem. Jadę, no i powiem wam, że dostaję cały czas zbieżne informacje. Jedni mówią, że mam szansę jutro, drudzy mówią, że nie mam szans, że skoro piszę Kenia, to muszę być w Kenii. Także liczę na swojego farta, ale z drugiej strony też mam mieszane uczucia i to bardzo. Wiecie.
cały czas tylko liczę na to, że to jest Afryka i się to uda. Elegancko mam lokalizację swojego hotelu. Tu już lotnisko, a ja kawałek stąd mam pół kilometra, także z buty od rana mogę nawet przyjść. Super. W boczną uliczkę musiałem wejść. No i tutaj jeden z tych pokoi jest mój. Kurde, ale nikogo tu nie ma, to jest najgorsze. Ja nie mam neta, żeby zadzwonić nawet, żeby napisać. Dobra, właściciela nie mam, ale gościu, który tutaj jest sąsiadem, zadzwonił do niego, powiedział, że będzie za 10 minut. Tylko nie wiem, czy on jest świadomy tego, że ja nie mam pieniędzy, że musi z Bookinga pobrać pieniądze, bo widzę, że to jest takie miejsce, że raczej nie mają maszynki, żeby skasować. Się okaże zaraz, ale neta też nie mają. Także trening, książeczka i do spania i o 5 pobudka. Dobra, pokażę wam, jak wygląda moja komnata na dzisiaj. Śmierdzi trochę. W sumie nawet nie trochę, śmierdzi bardzo. Już wiem skąd. Jest jak jest, trudno. Bardzo, że blisko lotniska, nie będę musiał na lotnisku spać. Chociaż nie byłoby to dla mnie żadnym problemem oczywiście, ale w łóżku to łóżku. Jo. No ale że na rogu już mi komary naleciały. A wiecie, w takich krajach to nie ma żartów. Malaria tu jest. Tu. Żebym się nie wykrakał. Bo mam mocne misje do zrobienia jeszcze w tym miesiącu. No właśnie, był tu właściciel. Byłem z nim wypłacić pieniądze. Lekki przypał. Nigdzie mnie nie chce wypłacać z karty Mastercard. Także pamiętajcie, że jak będziecie lecieć do Mozambiku, tylko Visa. Mastercard niestety nie działa. Kompletnie. Próbowałem w wielu miejscach, nic z tego nie wychodzi. No, do smrodu w pokoju się przyzwyczaiłem, także nie ma źle. Wiecie, to było jedyne miejsce, które było w pobliżu lotniska. Także co by się nie działo, w gorszych warunkach się spało. W Indiach to miałem takie pokoje, jak byłem za pierwszym razem, że na łóżku było szkoda, aż fuj, jak sobie przypomnę, pierwszy hotel, jaki miałem w Kalkocie. W ogóle dzisiaj sobie tak pomyślałem, że jak jechałem właśnie tutaj na lotnisku, widziałem wszędzie śmieci, bo tutaj syf jest ogólnie okropny, jak w Indiach. Podobnie, ale nie aż tak jak w Indiach. W Indiach jest gorzej, ale jest bardzo blisko. W ogóle jakieś porozwalane budynki i tak dalej. Jak człowiek sobie pomyśli, jak kiedyś bym tak podróżował, to bym był w szoku po prostu, że widzę takie rzeczy. A teraz dla mnie to jest takie jakieś normalka. Gorzej jest w niektórych krajach. A to już jest złe, jak porównujecie tylko do tych gorszych już. No ale cóż. Syf jest okropny. Zaraz idę spać. Mocno trzymajcie kciuki, żeby mnie jutro wpuścili. Naprawdę, bo jak nie, to stracę kupę pieniędzy. Pogoda nieciekawa. Na takiej dzielni mieszkałem. Jak mnie stopy swędzą. Normalnie, tak jak mam skarpetki założone, to czuję dookoła wszędzie pogryzione. Oryx. Ale powiem wam, że ta afrykańska przygoda jest fajna. Tak się nie spodziewałem po prostu tego wszystkiego, co tu się będzie działo. Zupełnie dużo gorzej do tego wszystkiego podchodziłem niż jest. Lotnisko, które jest praktycznie puste. Tak pustego duty free to nie widziałem nigdy. Ciekawe, jakie ceny mają. Wszystko, mało alkoholu, mało wszystkiego, totalnie. Puste półki. Ale wczoraj rozmawiałem z jednym panem i on mówi, że tu mało kto w ogóle lata. A to jest
To jest lotnisko międzynarodowe w stolicy. Teraz przechodziłem przez odprawę celną. Jeden z celników mówi, wiecie, spakuje się, on mówi: zostaw jakieś pieniądze tutaj w tym, na coś do picia dla nas. Zostawiłem 20 rand. Nie, to nie są ranty, to są inne już. No ale 20 tych ich, czyli złoty 30. Wsiadam już do pierwszego samolotu dzisiaj i właśnie widzę, że na lotnisku jest tylko jeden. No, ostatnio byłem zdziwiony, jak byłem na lotnisku, gdzie były 2 samoloty czy 3, a jeden taki malutki, to powiedzmy 2. No a dzisiaj jest jeszcze mniej. Dobra, sorry, cofam to. Są... Kurczę, nic nie widać tu akurat, już tak zaporowane. Są 4, ale wszystkie takie bardzo malutkie. Tutaj poszło wszystko sprawnie, wiecie, tam nie potrzebuję do RPA. Polacy nie potrzebują do RPA, wizy dostają na miejscu na lotnisku. Ale i tak wzięli mój paszport i tak przejeżdżali, sprawdzali. Ale malutki. No dopiero zacznie się, jak już będę w Johannesburgu. Ale powinno się udać. Mocno w to wierzę, że się uda. Taki malutki samolocik. No i jestem już w Johannesburgu. Teraz idę od razu na transfer. Parę godzin czekania mam. Także trzymajcie kciuki, żebym za parę godzin już był w samolocie. Wczoraj dostałem wiadomość właśnie, że jakbym lądem przekraczał, to nie ma żadnego problemu. Tak przynajmniej na granicy powiedzieli. Dodo, bo ona akurat przekraczała. Akurat jedzie do Ugandy. Może prawdopodobnie się z nią spotkam, zobaczymy, może się uda, może nie. No i powiedzieli, że nie ma problemu. Ale ktoś inny za to mi zadzwonił, mówi, że na lotnisku może być ciężko. No i tak samo właśnie mój kolega, który będzie ze mną tutaj teraz podróżował. Jego też wczoraj w Tajlandii nie wpuścili do samolotu, który miał lecieć do Ugandy. Powiedzieli mu, że najpierw musi być Kenia. Musiał kupować nowy bilet, który leci właśnie przez Dubaj, później przez Kenię i dopiero do Ugandy. Także mam naprawdę 50-50. Także liczę na swojego farta po prostu, że się uda. Ale powiem wam, że emocji nie brakuje, bo jednak jak się nie uda, no to jest parę tysięcy w plecy. Dobra, tutaj wszystko elegancko przeszedłem. Ale to wiecie, to jeszcze mogę przy wejściu do samolotu się upomnieć o wizę. Jak już będę raczej na tym, to już... Jak już będę w Ugandzie, to już będę w Ugandzie. Powiem wam tak. Myślę, że tam nawet parę groszy załatwi już sprawę. Ale jeszcze spokoju w głowie nie mam. W ogóle to bez Eswatini nie kupiłem magnesu, który kurde zbieram z każdego kraju, żeby mieć dla rodziców. Sorry. Dla rodziców i dla brata. Ciekawe, czy tu będzie coś. Fajny taki afrykański sklep z pamiątkami. Może coś akurat będzie. I kurde, patrzcie, to jest tyle takich fajnych rzeczy, które by można było sobie przywieźć do domu. No ale sobie nie przywieziecie. Jak podróżujecie z plecakiem, to nie przywieziecie. Kurde, zostało mi trochę pieniędzy ze Eswatini. 480. Nie mam co z tym zrobić. Nikt tego nie chce przyjąć. Ale mam lipę. Pieniądze udało mi się zamienić. Dostałem $17, bo 2 razy musieli zmienić. Ale chyba pogryzły mnie pluskwę. Byłem teraz w łazience. Wiecie, myślałem, że komary strasznie pogryzły. Jestem całe pogryzione. Patrzę, a tu po prostu mam ugryzienie obok ugryzienia. I to tak z 50 obok siebie. Oby to po prostu były jakieś nerobaki, a nie ten... Ja pierwsze. Pożarły pluskwa jeszcze. Pół jak mnie pogryzły tylko. Ale najgorzej jeszcze jak będę je gdzieś miał ze sobą. Dobra, posiedziałem troszkę, zjadłem sobie śniadanie, później obiad jeszcze zjadłem. Idę pod bramki. Chwila prawdy zaraz, moi drodzy, czy się to uda, czy się nie uda. Kurde, wszędzie chodziłem, po każdym sklepie próbowałem znaleźć magnes Eswatini z Swazilandu, bo nie kupiłem, zapomniałem. Jedyne miejsce, które zapomniałem kupić magnesu. Cóż, trudno.
Fajny. Jest. Fajny alkohol. I kto ostatni? Wiadomo. Ja. No i moi kochani, powiem wam tylko tyle. Udało się. Nikt nawet nic nie sprawdził. Wiadomo, to jeszcze nie koniec, bo teraz będzie przeprawa, jak już dolecę na lotnisko. I przy odbieraniu wizy, której mam, tak jakbym nie miał. Ale jak już będę na miejscu, to już nieważne. To już mi przecież nie wyrzucą. Co nie? Zastanawiam się, jak mały samolot będzie, którym będziemy lecieć. Nikogo nie ma w tym autobusie. Chyba, że jeden już pojechał pewnie, tak, ale to i tak dalej mało. A mamy lecieć 4 godziny. To nie jest mało, wiecie. To jest dość daleki dystans. Mam nadzieję, że normalny będzie. A jeszcze 14 dni i wracam do Tajlandii. Ale to będzie Tajlandia tym razem troszkę inna jeszcze, bo będą wyloty do innych krajów, coś nagrywać, jakieś vlogi, żeby nie było cały czas tylko Tajlandii. O kurde, patrzcie, jakim małym lecimy. Ciekawie. No i po całym stresie, który przeżywałem wczoraj, taki lekki stresik, ale było jednak. Bo to jednak, wiecie, stracone pieniądze, a jeszcze na koniec podróży to już nie fajnie jak się traci. Ale jestem już w samolocie i to jest najważniejsze. Lecimy nad Victoria Lake, ale to jest ogromne jezioro, po prostu szok. Stąd to wygląda, jakbyśmy nad morzem przecież lecieli. Jeszcze aktualnie cały czas jesteśmy nad Tanzanią i zaraz będziemy wlatywać już do Ugandy. Żebyście sobie mogli zobrazować, jak wielkie jest to jezioro. Lecimy nad nim już, nie wiem, 20 minut. Dopiero teraz będziemy wlatywać w przestrzeń powietrzną właśnie Ugandy. Ale popatrzcie, samo jezioro jest większe od Rwandy i Burundi razem wziętych. Ale pięknie zielono tutaj jest. Kochani, na miejscu. Stąd to wygląda jak prywatny jet jakiś. Dobra. Teraz tylko najważniejsze, żeby nikt się nie doczepił, żeby wszystko poszło gładko. I to jest normalny, swojski klimat. Wszyscy z buta z samolotu normalnie muszą iść. Nie ma, że autobus podjedzie i cię podwiezie. Nie ma tak dobrze. W ogóle Uganda jest nazywana Perłą Afryki. Już wszędzie widać tutaj napisy Welcome to the Pearl of Africa. To jest mój cel na Ugandę właśnie. Sorry. Goryle. Po to tutaj przyleciałem. Głównie. No i dobra, jest przypał. Pan powiedział, że nie. Że na takiej wizie się tu nie przyjeżdża, bo muszę pierwsze być w Kenii. Oczywiście palę frana tak jak się da. Gra aktorska najlepsza na świecie. Hollywood, Bollywood i wszystko. No i co, poszedł gdzieś. Kazał mi czekać, stać. Powiedział, że na tamtej nie mogę. Ale widziałem, że niósł takie karteczki, te, które wklejają te wizy na te wszystkie 3 kraje. To może po prostu pokrzyczał i może będzie dobrze. Ale nie wiem. Tu możecie zobaczyć to właśnie East African Visa.
To jest właśnie Kenia, Uganda i Ruanda. Dobra, gdzieś chodzi tam i z powrotem cały czas powiedziałeś, mam stać i się nie ruszać. Myślę, że mnie nie wyrzucą już. Bo jeśli w najgorszym przypadku będę musiał kupić normalną wizę. Ale wydaje mi się, że powinno to przejść, a $100 za nią zapłaciłem. Powiem wam tak, ja to sobie zawsze lubię narobić problemów w podróżowaniu, żeby nie było nudno. Ale co? Są emocje, są przygody. Jakby było za łatwo, to by nie było podróżowania. No i minęło 30 minut. Nic się nie zmieniło. Nikt po mnie nie przyszedł. Bez mojego paszportu. Jestem. No. A ja gdzieś gościu poszedł i go nie ma. Ale to w ogóle im strasznie słabo idzie, bo widzę ile jak ludziom wizy załatwiają tutaj, żeby wklejać, bo to każdemu muszą kartkę wkleić do paszportu taką. Strasznie im to wolno idzie, totalnie. Ja myślałem, że uda mi się dojechać do Kampali, zanim jeszcze jak będzie jasno. Ale ja nie wierzę w to, że wyjdę z lotniska jeszcze jak będzie jasno. Było, że jest 18? Czekajcie. Tak, no. Za 5 dokładnie. Lipa. Muszę nową wizę kupować. Właśnie mnie ktoś będzie zaprowadzał do bankomatu, żebym wypłacił pieniądze. Dostałem karteczkę z pieczątką z imigracyjnego, że mam wyjść sobie tylko do bankomatu, wypłacić $100 i mogę wracać. A, pięknie. Welcome to Uganda. No i muszę iść. Przepustka na wyjście do bankomatu i trzeba wypłacać pieniądze. Ale powiem wam tak, koniec końcem, nawet jak muszę zapłacić to $100 jeszcze, żeby mi dali wizę, to i tak mi się to milion razy bardziej opłacało niż kupować bilet do Kenii nowy i z Kenii przylecieć tutaj. Plus dodatkowo to jest najbardziej. Plus dodatkowo na internecie, jak próbowałem załatwić wizę, taką fast, szybką i tak dalej z ubezpieczeniem, to musiałem zapłacić $377. A tu płacę 100. Wszystkie bankomaty są puste. Ja nie wiem, co ja teraz zrobię. Ja nie wiem, on przecież nie uwierzy. Ale wracam do niego i powiedzieć mu, że nie mam pieniędzy, bo wszystkie bankomaty są puste. Dużo ludzi próbowało wypłacać i nikomu się nie udało. Zastanawiałem się, czy to nie problem z moją kartą, ale nikt nie dał rady wypłacić. Bardzo są niezadowoleni z tego, że nie mam pieniędzy, ale powiedziałem, że chciałem. Naprawdę chciałem wypłacić. To nie jest moja wina, że nie działają maszyny, że nie ma i teraz nie wiedzą, co ze mną zrobić. No i tak to wygląda. Powiedzieli mi, że wyszedł z biura i czekał i oni się muszą zastanowić, co ze mną zrobić. 19. Minęło już ponad 1,5 godziny, odkąd wylądowałem. Nic się nie zmieniło. Dalej tu jestem i dalej nie wiedzą, co ze mną robić. Ale ładny zachód. Najlepsze jest to, oni pytają, ile masz sobie pieniędzy międzynarodowych. A wy $17. Też się zaśmiali. Ale to, no skończyły mi się, no co. Ja nie wiem, po co oni mnie tak trzymają, zaraz zdecydować, co ze mną robić. Trzymają się, nic nie dzieje tak naprawdę. Nawet nikt nie przychodzi mi powiedzieć, co jest grane. Znowu kolejna karteczka, że iść jeszcze raz. No i teraz przed do mnie inny taki mówi, zapłać 200 000 tylko, nie więcej, bo to kosztuje 200 000. Czyli $50, a nie $100. Tyle, ile chcą ode mnie wziąć. Także znalazł się jeden taki uczciwy, który nie chce, żeby mnie oszukali. No i jeszcze się okazało, że zaraz stracę drona, bo podobno w Ugandzie nie wolno mieć drona. Nie wierzę po prostu. Nie wierzę. Ale mam pecha. No i po 2,5 godziny stwierdzili, że dadzą mi karteczkę, mam wyjść, pojechać do najbliższego miasta, do bankomatu, wrócić i zapłacić za wizę. Jednak chodziło o to, że 400 nie chcieli za tą East African Visa, ale ona mnie nie potrzebna, bo ja nie dojadę do Kenii. Czyli powiedzieli, że mam wypłacić 200, ale teraz jeszcze mam przepychankę z paniami od drona, bo mi nie chcą dać drona z powrotem. No i właśnie mi zabrali drona. Nie dadzą i koniec, nie wolno. Masakra. Ja pierwsza masakra. Muszę iść teraz wymienić $17, które mam, żeby mi na taksówkę, żeby jechać do centrum, żeby mi wypłacili pieniądze. Wrócić tu, odebrać paszport z wizą i później iść do biura załatwiać coś
żeby mi dał jakąś kartkę, żeby ktoś mógł mojego drona stąd później odebrać. Myślę jak to zrobić w ogóle, bo mi go nie dadzą. Depozyt i tyle. Jedyna możliwość odebrać go na lotnisku i wywieźć z kraju. Dawno nie miałem tak pod górkę, serio. 3. godzinę tu jestem. No i teraz muszę gdzieś znaleźć jakąś taksówkę, która mnie zawiezie do bankomatu. Najbliższy jest 3,5 km stąd. Ja pierwsze, jak ja nie cierpię takiego czegoś. Przygody są fajne oczywiście, ale nie jak wszystko idzie pod górkę i jeszcze wam coś zabiorą. Ale miałem aferę teraz na lotnisku, na parkingu. Tak mnie gościu chciał oszukać. Mówię, potrzebuję taksówki, 3 km tylko pojechać. On mówi... Mówi spoko. 100 tysięcy tej waluty, czyli $25 za 3 km. Ty chyba jesteś jakiś chory. Mówi, to ile ty chcesz mi zapłacić? Ja mówię, 5, to jest max, tam i z powrotem. Właśnie muszę sprawdzić, że to jest $5 zaraz. A, dobra, wiem, to jest... Dobra. No i powiedziałem, że 5 to jest maksimum, czyli 20 tysięcy. On mówi, nie, ty mnie chcesz oszukać. Ja mówię, to ty chcesz mnie oszukać. I podjechał inny, mówi, dobra, weź, olej, chodź, siadaj, ja cię za tyle zawiozę, jeszcze później do Kampali pojedziemy, nie przejmuj się, chodź. Właśnie przyjechałem, załatwiłem i wracam na lotnisko. Trafiłem na tak fajnego pana. O, jeszcze kupię później kartę od razu do telefonu. Po prostu tak mi pomaga. On mówi, kurde, ja sam nie rozumiem, dlaczego przyjeżdża turysta, oni próbują od razu oszukać, że tak się nie rozmawia z ludźmi. Ja od ciebie wezmę tyle, ile powinieneś mi dać. On mówi tak, ile chcesz zapłacić, żebym cię zawiózł do twojego hotelu? Mam 50 km. Ja mówię, Uber pokazał 150 tysięcy, czyli takie $38. On mówi, no i tyle od ciebie wezmę. Żaden problem. Fajnie, naprawdę trafiłem na uczciwego człowieka. To jest fajne. Dobra, dostałem karteczkę na odbiór drona. Mam takiego farta, że akurat jest tutaj Dodo Kniter. Jutro się z nią spotykam, daję mi kartkę i odbierze mojego drona i mi zabierze do Polski. Tak to bym stracił, po prostu. Bye bye, good night. No, także nie fart, szczęście w nieszczęściu po prostu. Taksówkarz na mnie czeka już pół godziny prawie. Miałem być za 10 minut, ale po prostu tu mają takie ruchy. Na wszystko jest czas. No, ale masakra, ile mi tu zeszło. No i potem jak wylądowałem 5,5 godziny temu, dotarłem właściwie do hotelu swojego i powiem wam, że jest naprawdę super. Gdzieś tu jest basen jeszcze. W ogóle ten hotel jest strasznie duży. Widzę, że to jakieś wesele dzisiaj było, bo na górze jeszcze jest impreza. No. 23. Biorę się za kolację. Jem, trzeba się wykąpać, ogarnąć i później w nocy jeszcze dojeżdża mój kolega Kamil. Także u niego zresztą też z przygodami, bo on specjalnie poleciał przez Kenię, bo go nie wpuścili do samolotu do Ugandy. Musiał polecieć przez Kenię, gdzie w Kenii nawet mu nie wbili tej wizy i leci teraz do Ugandy bez tej wizy. Czyli będzie miał podobną sytuację, czy też będzie musiał kupować kolejną wizę. Jest jak jest. Ale pamiętajcie, zaoszczędziłem $327. Straciłem 5 godzin, ale co z tego? Zaoszczędziłem tyle pieniędzy, że po prostu szok. Czyli da się tak przylecieć. Trzeba o tym wiedzieć, że po prostu będzie trzeba kupić nową wizę, ale się da. Ale wiadomo, no zawsze lepiej mieć załatwioną wcześniej. To, że wczoraj się nie udało kupić tych biletów, to po prostu znak, bo tak to on stracił 1500 zł. No tak to straciłem tylko 200. Całe szczęście. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się, przygód nie brakuje. Zapraszam na kolejne odcinki już z Ugandy. Później będzie Ruanda i później Kilimandżaro. Pozdro. Dzięki wielkie, że jesteście. Zostawcie subskrypcję.